Mieliście już kiedyś tak, że szukaliście samochodu luksusowego, który będzie bardzo dobrze wykonany, ale także nie będzie zahaczał jeszcze o segment premium, w szczególności jeśli chodzi o cenę. Niestety samochody z rynku premium są bardzo mocno drogie, ale szczerze powiedziawszy znajdą się takie samochody, które są właśnie luksusowe, dobrze wykonane i właśnie nie są jeszcze z tego segmentu premium. Zapraszam Was na test naprawdę bardzo ciekawego samochodu, jakim jest Hyundai Santa Fe. Jak już pewnie dobrze wiecie, nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Waszym subskrypcjom, temu pięknemu przyciskowi, który stanie się szary, my jesteśmy w stanie się rozwijać. Hyundai Santa Fe dosyć długo jest już z nami na rynku, w szczególności, że mamy już 4 generacje. 4 generacje samochodu, który dosyć mocno ewoluował na przestrzeni lat, bo na początku był dosyć niewielkim SUV-em z napędem na 4, potem zaczął ewoluować delikatnie w większe samochody, aż aktualnie w 2018 roku została wprowadzona 4. generacja właśnie Hyundai Santa Fe praktycznie w takiej formie. W 2020 roku przeszedł ten samochód facelifting, gdzie został zmieniony praktycznie cały przód oraz jeszcze parę detali, jeśli chodzi właśnie o wewnątrz. Więc co naprawdę takiego się zmieniło, jeśli chodzi o Santa Fe? Chodźcie zobaczymy, co faktycznie nowy Santa Fe oferuje. Santa Fe, jeśli chodzi o kolorystykę, po liftingu dostał naprawdę ciekawą bazę kolorów. Naprawdę kolorów przybyło. Przybyło, jeśli chodzi o ich intensywność oraz ciekawość. Na przykład bardzo ciekawym kolorem, jaki my mamy też na naszej testówce, jest Taiga Brown. Kolor, który naprawdę pokazuje, że jest to samochód luksusowy, że ma także swoją prezencję. Bardzo ładnie wygląda, w szczególności w słońcu. W słońcu, gdzie wydobywa się jego głębia. Wydobywa się ten kolor brązowy, a jeśli mamy ciemne dni, takie dosyć ponure, jeśli chodzi o nasz kraj, no to wtedy po prostu staje się bardziej ciemnym kolorem, wpadającym lekko w czerń. To nie jest koniec zmian, bo jeśli chodzi o wersję po faceliftingu, najwięcej zmian zostało poczynione, jeśli chodzi o przód. W szczególności został zmieniony grill. Grill, który się powiększył, bardzo masywny. Zrobił się szeroki oraz dosyć taki pospolicie masywny, ale dzięki czemu zastosowano tutaj bardzo ładną strukturę w formie takiego przyciemnionego chromu. Wygląda luksusowo i naprawdę bardzo przyjemnie. Dodatkowymi elementami, które na pewno go wspomagają, jeśli chodzi o stylizację, są te matowo polakierowane na srebrno plastiki, które oczywiście uwydatniają to, że Santa Fe jest samochodem lekko uterenowionym SUV-em, ale także dosyć dobrze wygląda. Ostatnim elementem, który został zmieniony, na pewno są światła. Światła, które oczywiście, jak to przystało na Hyundai'a w tym momencie, są rozdzielone w formie 2 osobnych kloszy. Górny klosz oczywiście ma funkcję świateł dziennych oraz dolny klosz ma tradycyjną formę świecenia, gdzie zastosowano 2 soczewki oczywiście do korzystania ze świateł drogowych oraz świateł mijania. Są to wykonane światła w technologii LEDowej, niestety nie matrycowej, ale sprawują się naprawdę bardzo dobrze, co także można zobaczyć sobie na ujęciach nocnych, bo naprawdę robią dobrą robotę. Macie także system automatycznych długich, który pozwala oczywiście systemowi samemu czynnie zmieniać światła drogowe na światła mijania. I to jest praktycznie tyle, jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o przednią część, ale na tym nie kończymy, bo oczywiście zmian jest także jeszcze parę, w szczególności koła. Nowoczesny wzór felg także przywędrował właśnie do Santa Fe. Jeśli chodzi o Santa Fe, możecie zacząć od 17-calowych kół, jeśli chodzi oczywiście o najbardziej podstawową wersję hybrydową, jeśli chodzi o ten samochód. Następnie, kiedy już wybierzecie środkową wersję lub nawet taką najwyżej wyposażoną, dostajecie takie felgi jak my, czyli 19-calowe koła, które naprawdę dosyć dobrze i nowocześnie wyglądają. Mają także takie polerowane ranty oraz są wykonane z takiego materiału, który po prostu bardziej przypomina felgę terenową, szczerze powiedziawszy, bo po prostu są dosyć mocno zabudowane, są takie dosyć mocno militarne, utylitarne. Jeśli chodzi o ogumienie Santa Fe, macie opony w rozmiarze 235 na 55 na R19, jeśli chodzi właśnie o hybrydę i hybrydę typu plug-in.
Nowoczesne felgi, bardzo fajny styl. I ten styl jest także kontynuowany, jeśli chodzi o boczną stylizację. Zobaczcie, jak ładnie jest narysowany Hyundai Santa Fe i jak luksusowo także wygląda. Warto na pewno także zwrócić uwagę na jego wymiary. Oczywiście po faceliftingu zostały minimalnie zmienione długości, ale to jest dosłownie kosmetyka. 4,78 metra długości, jeśli chodzi o ten samochód, to jest prawie o 28 cm więcej względem popularnego Hyundai'a Tucsona. Santa Fe jest na przykład także krótszy od na przykład dużej Toyoty Highlander, którą już żeśmy mieli okazję testować, a jest to naprawdę bardzo podobny segment. Co prawda na przykład Santa Fe jest już na przykład dłuższy od swojej konkurencji, jeśli chodzi na przykład o Skodę. Skodę na przykład Kodiaq. Ze stylizacyjnych rzeczy zmieniło się na pewno także dużo, jeśli chodzi o wnętrze, więc chodźcie, zapraszam Was do wnętrza. A we wnętrzu zostały zamontowane bardzo ładne i wygodne przede wszystkim fotele. Fotele, które naprawdę przykuwają wzrok, w szczególności przez ich białą tapicerkę. Tapicerka, która jest wykonana z naturalnej skóry, co jest bardzo fajnym elementem, połączone także lekko z syntetyczną skórą, która znajduje się tutaj po bokach. Niesamowicie wygodne, bardzo dobrze, jeśli chodzi o regulacje, także zastosowane w tym fotelu, z możliwością także wydłużania oraz skracania długości siedzicka, co na pewno warto zwrócić wtedy, kiedy macie dosyć długie nogi, bo to wtedy wydłuża Wasz komfort na długich podróżach. Także pojawiły się zagłówki, które naprawdę są wykonane z miękkich materiałów i jest przyjemnie po prostu położyć na nich głowę. Niesamowicie to wygląda i naprawdę bardzo dobrze są zrobione te fotele i nie męczą na długich trasach, jeśli chodzi właśnie o Santa Fe. No to co? Lecimy z wnętrzem. Dużo także zmieniło się we wnętrzu. Kompletnie zostało przeprojektowane, a także zostały użyte nowoczesne i nowe i takie dosyć dobrej jakości materiały. Te wszystkie elementy, które widzicie w naszej wersji, są oczywiście w pełni skórzane, przeszyte bardzo ładną nitką. Są to białe, skórzane elementy, które są także dosyć miękkie. Twarde tworzywa pojawiają się oczywiście już tutaj na tym górnym podszybiu. Co prawda są nadal takie, że jeszcze są w miarę miękkie, nie są to takie betonowe tworzywa. Naprawdę robi to robotę. W szczególności także robi robotę na pewno ten panel środkowy, który teraz został zmieniony w Santa Fe i pojawiło się tutaj spora ilość także przycisków. Element, który jest metalowy, jest wykonany z aluminium takiego szczotkowanego. Bardzo ładny, nowoczesny element, który nie jest w szczególności piano blackiem, za co ogromny plus. Ale także jest w zimę bardzo zimny. Kiedy go dotkniecie, czujecie, że to jest prawdziwe aluminium. Pojawiło się tutaj naprawdę dużo przycisków. Szczerze powiedziawszy, nie jest to zły pomysł umiejscowienie tych wszystkich przycisków, ze względu na to, że te przyciski od radia by były pod radiem, od klimatyzacji byłyby niżej, a tak to wszystko jest skompensowane w jednym miejscu. Macie sterowanie multimediami, jeśli chodzi o radio, macie sterowanie klimatyzacją. Co prawda brakuje tutaj takiego małego wyświetlacza, jeśli chodzi oczywiście o temperaturę, bo niestety za każdym razem musicie przestawić temperaturę, żeby dowiedzieć się, jaka aktualnie temperatura jest także ustawiona. Pojawił się także tutaj wybierak biegów identyczny, taki jak był zastosowany w Tucsonie w formie tradycyjnych takich przycisków, oraz pojawiło się kółko do zmiany trybów, które oczywiście zarządza nam trybami od Eco aż po Smart, oraz po kliknięciu i wtedy, kiedy macie system Terrain Response oraz oczywiście system 4x4, macie tutaj możliwość wyboru także trybów terenowych. Bardzo fajne, szybko rozwiązane i łatwo jest do tego także dotrzeć. Sterowanie, jeśli chodzi o podgrzewane trójstopniowo oraz wentylowane trójstopniowo fotele przednie, także się tutaj pojawiło, oraz to, co najbardziej lubimy właśnie w Hyundaiach i w Kijach, to na pewno jest możliwość aktywacji właśnie kierownicy grzanej. Kierownicy, która jest taka tradycyjna, jeśli chodzi o Hyundai'a. Kierownica, która jest wykonana z dobrych materiałów, także ma tutaj bardzo ładnie pikowaną taką skórę. Po lewej jej stronie macie sterowanie, jeśli chodzi o multimedia, tutaj te centralne, oraz po jej prawej stronie pojawiły się wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o zarządzanie tempomatem aktywnym, utrzymywaniem na pasie ruchu, więc tutaj to jest taka tradycja, jeśli chodzi o Hyundai'a. Pojawiły się także małe łopateczki, którą możecie sterować sześciobiegową skrzynią biegów. Tutaj macie w formie plusa i minusa. A przed oczami kierowcy pojawiły się dwa wyświetlacze. Jeden tutaj ten tradycyjny 10-25 cala, taki stosowany jak w innych Hyundaiach, z dosyć dużą możliwością personalizacji i sprawdzania po prostu wszystkich parametrów. Drugim wyświetlaczem, który się także tutaj pojawił za dopłatą, to jest opcjonalny wyświetlacz Head-Up Display, który jest wyświetlany na szybie, a nie tak jak na przykład w Hyundaiu Konie wyświetlany na plastikowej szybce, która wyjeżdża. Tutaj jest wyświetlany na szybie dosyć dużej rozdzielczości, przyjemny head-up display, który po prostu ma prędkość, ma także lane assist oraz wszystkie podpowiedzi, jeśli chodzi o znaki drogowe oraz także nawigację. A nawigacja to też jest fajny element, bo przywędrował tu nowoczesny system znany z Hyundai'a, oczywiście już system BlueLink,
który dosyć dobrze znamy także właśnie z innych modeli. Bardzo fajny element, który dosyć dobrze lubię w tych Hyundaiach, bo jest dosyć prosty, intuicyjny, a także posiada naprawdę dosyć dużo funkcji. Posiada oczywiście także całą telemetrię, jeśli chodzi o układ hybrydowy, a ładowarka indukcyjna znajduje się tutaj. W bardzo ciekawym miejscu wsuwacie swój telefon pionowo, tutaj jest taka mała zapadka, po którą po prostu telefon wpada i ładuje się indukcyjnie w formie takiego pionowego elementu i ta zapadka także trzyma Wasz telefon, żeby on nie obijał się, jeśli chodzi oczywiście o boki. Bardzo fajnie to jest rozwiązane i naprawdę mi się podoba. A miejsce prezesa w tym samochodzie nie jest tylko z przodu, jest także tutaj właśnie na środkowym rzędzie siedzeń, bo mamy tak ciekawą konfigurację, że właśnie 6-osobowa wersja Santa Fe jest takim typowo prezesowozem. Tu naprawdę można się fajnie i przyjemnie rozgościć. Do tego pan prezes ma możliwość także sterowania fotelem, który jest przed nim, a nawet i możliwość go tak poskładania, żeby miał o wiele więcej miejsca na nogi, co właśnie Wam w tym momencie prezentuję. Zobaczcie, że możemy tak poprzestawiać fotel, żeby kierowca także widział, ale my jesteśmy w stanie sobie założyć nogę na nogę bez żadnego problemu. Dodatkowym elementem, który umila na pewno podróż takiego prezesa, to jest to ogromne panoramiczne okno, które zostało tutaj zastosowane bardzo dużej wielkości oraz które ma możliwość także otwarcia, co na pewno pozwoli dostarczyć świeżego powietrza właśnie do kabiny Santa Fe. Ale przechodząc już do praktyczności tej tylnej części, to naprawdę tutaj można pochwalić Santa Fe, w szczególności właśnie w tej wersji 6-osobowej. My mamy taką piękną konfigurację 6-osobową, ale możecie także wybrać sobie tradycyjną wersję 5-osobową, gdzie tutaj znajduje się tradycyjna forma kanapy oraz także możliwość 7-osobowej wersji, gdzie faktycznie tutaj znajduje się kanapa oraz z tyłu dodatkowe krzesła. Jeśli chodzi o tą 6-osobową wersję, to na pewno możecie tutaj mieć sporo udogodnień właśnie dla prezesa. Po pierwsze, macie podłokietnik, który jest oczywiście tutaj sterowany i możecie sobie go w różnych pozycjach także ustawić. Jest dla tego fotela oraz same fotele także są na szynach, więc zobaczcie, jak możecie bardzo blisko się podsunąć oraz jak daleko możecie także się odsunąć. Do tego fotele posiadają naprawdę ogromną regulację wysokości oraz oparcia, więc możecie tutaj naprawdę zająć sobie wygodną pozycję i z takich ciekawych dodatków to na pewno jest ten cały kokpit tutaj na środku. Dwa duże, konkretne miejsca na kubeczki, tu na pewno nic się nie wyleje. Do tego oczywiście nawiewy, które są sterowane. Macie także dwa porty USB w formie tradycyjnej wersji, więc możecie spokojnie naładować wasze urządzenia, a kiedy byście chcieli podładować sobie wasz tablet, laptop czy inne urządzenia z 230, to tutaj macie 200W właśnie złącze takie 230, więc możecie spokojnie sobie naładować wasze urządzenia. Do tego tradycyjne formy w formie takich skórzanych elementów w formie gazetowników oraz tutaj znalazło się jeszcze miejsce na kotwicę, gdybyście chcieli na tym przednim fotelu także zamontować właśnie fotelik dla waszego dziecka. Ale to nie jest koniec miejsc, jeśli chodzi właśnie o Santa Fe. A do dodatkowego rzędu siedzeń oczywiście możecie bardzo łatwo się dostać. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a fotel bezpośrednio przesunie się na szynach do przodu oraz także oparcie się przesunie tak, żebyście mogli w miarę komfortowo zasiąść także na tym tylnym rzędzie siedzeń. Co prawda otwór jest dosyć mały i pokraczny, ale da się tutaj naprawdę dosyć dobrze zasiąść. Jeśli chodzi tutaj o to miejsce na nogi, nie jest źle. Oczywiście, tak jak widzicie, mamy także tutaj te piękne, białe, skórzane fotele, wykonane z takiej samej jakości skóry, co jest najważniejsze, co jest naprawdę dosyć dobrym i dużym plusem. Z takich elementów, jakie tutaj możecie znaleźć, to na pewno są także miejsca na kubeczki, są także miejsca na odłożenie jakichś drobnych elementów, są także nawiewy, które się tutaj pojawiły oraz możliwość sterowania siłą i możliwością także, jeśli chodzi o klimatyzację. Macie tu możliwość regulacji sobie tego nawiewu z lewej, jak i z prawej oraz ustawienie sobie po prostu tego, czy ma mocniej wiać, czy także lekko mniej. Jest także tutaj złącze 12V, które jest oczywiście z formy bagażnika i tutaj miejsca także się pojawiło dosyć także sporo. Jeśli chodzi o ten fotel przede mną, on jest troszeczkę minimalnie odsunięty do przodu, więc tutaj widzicie dosyć sporą przestrzeń, którą zabrałem lekko naszemu prezesowi, ale jeśli chodzi o fotel na przykład tutaj z tej strony, postaram się go Wam przesunąć tak, jak powinien być, z takiej właśnie formy, więc ja na nogi, ja jeszcze mam, szczerze powiedziawszy, trochę miejsca i spokojnie mógłbym tu, myślę, te 50 do 100 km spokojnie przejechać. Jeżdżąc w ostatnim rzędzie siedzeń, jeśli chodzi o pasażerów, możecie czasem nie słyszeć swojego własnego kierowcy, ale Hyundai postanowił zastosować coś takiego jak wewnętrzny interkom. Na ekranie głównym możecie sobie wybrać funkcję, która jest z tym związana. Jest to rozmowa z pasażerami z tyłu.
Halo panie prezesie, jak się panujecie? Bardzo dobrze, ale szczerze powiedziawszy ten dźwięk jest taki dosyć lekko sztuczny, tak jakbyście go słyszeli w formie takiej lekkiej krótkofalówki, a że głośnik jest umiejscowiony praktycznie tutaj, obok moich uszu, no to faktycznie dosyć dobrze to działa. Więc dwa awaryjne fotele w Santa Fe właśnie także są. Co prawda jest pewna wada tego rozwiązania, ale to chodźcie, przejdziemy sobie do bagażnika. A wadą w takiej konfiguracji jest troszeczkę niestety bagażnik, ale ciekawym systemem na pewno jest Smart Tailgate, którym się oczywiście Hyundai trzyma, czyli możliwość otwarcia bagażnika po podejściu do samochodu bez jakichś komicznych ruchów, jeśli chodzi o stopę i gesty pod zderzakiem. Jeśli chodzi o bagażnik, no to właśnie tu mamy tą największą wadę, pozostałość jaka jest po otwarciu tych dodatkowych rzędu siedzeń. No tak jak widzicie, torba fotograficzna 20-litrowa praktycznie się tu mieści i to jest wszystko. Zostaje Wam praktycznie dosyć niewielka ilość tego miejsca. Niestety, jeśli chodzi o ten samochód, nie jest to najlepsza jego strona. O wiele lepiej tutaj się sprawdziła Toyota Highlander, na przykład w naszym teście 7-osobowym, gdzie faktycznie żeśmy zapakowali 7 osób i jeszcze naprawdę sporą ilość bagażu do bagażnika. W tym teście możecie sobie tam właśnie zobaczyć, jak powinien być zorganizowany bagażnik w dużym samochodzie, który jest 7-osobowy. Tutaj niestety tego miejsca jest troszeczkę mniej, ale to nie jest jego koniec. Możecie zawsze go delikatnie powiększyć. Wystarczy, że poskładacie sobie te fotele, które naprawdę dosyć szybko możecie sobie złożyć, pociągacie tutaj ten pasek i już praktycznie możecie sobie złożyć ten jeden fotel, jak i drugi fotel i w tym momencie, rozkładając sobie także nasz piękny dywanik niczym w Mercedesie, macie możliwość skorzystania ze 639 litrów pojemności bagażnika, co naprawdę jest bardzo dobrą wartością i szczerze powiedziawszy, nawet ja bym powiedział, że tutaj jest więcej tych litrów. Oczywiście jest tutaj także jeszcze możliwa roletka do zamocowania w dwóch różnych miejscach, oczywiście także są tutaj takie uchwyty na pasy. W tym momencie, kiedy nie bierzecie osób z tyłu na tym ostatnim rzędzie siedzeń, możecie zablokować te pasy w takiej formie, żeby Wam nie przeszkadzały oraz także nie pukały o możliwe plastiki. Z prawej strony pojawiły się tutaj także takie dwa przyciski. Jeśli chodzi o składanie foteli właśnie w środkowym rzędzie, wystarczy, że je nacisnę i w tym momencie pojawia nam się ogromna przestrzeń 1650 litrów, jaką oferuje właśnie Santa Fe i szczerze powiedziawszy, wtedy z tego samochodu naprawdę robi się niemały dostawczak. A gdybyście chcieli przewieźć troszeczkę drobniejsze elementy w tym wielkim bagażniku, to na pewno warto wykorzystać haczyki. Haczyki na zakupy na pewno znajdują się tutaj po lewej, jak i po prawej stronie oraz pojawiły się tutaj takie plastikowe zaczepy, które są fajnym elementem ze względu na to, że pod tym pięknym dywanikiem macie także podwójną podłogę. Podwójną podłogę, a dokładniej taki schowek, w którym możecie schować także sobie Waszą roletę. W normalnej wersji benzynowej tutaj była możliwość skorzystania z tego, żeby właśnie schować tą roletę. Niestety w wersji hybrydowej pojawiło się tutaj takie małe zabudowanie, ale wspominając właśnie o tych haczykach, warto zwrócić uwagę na pewno na siatkę, która jest dołączona przez Hyundai'a właśnie do wszystkich modeli, dzięki któremu możecie zabezpieczyć drobne elementy w tak dużym bagażniku. Ale dodatkowo patrząc tutaj na ten całe zabudowanie, widać, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który ma także koło dojazdowe. Koło dojazdowe, które jest zamocowane pod tylnym zderzakiem i jest to pełnowymiarowe koło dojazdowe, za co ogromny plus w dzisiejszych czasach, bo nieczęsto się to zdarza. A kończąc temat bagażnika, przejdźmy sobie do stylizacji, jeśli chodzi o tylną część. Santa Fe został zmieniony delikatnie w drobnych detalach, ale robi to naprawdę dobrą robotę. Zacznijmy sobie od tego, że po prostu zostały zmienione światła. Światła, które przywędrowały tutaj oczywiście w wersji LEDowej, bardzo ładne są narysowane w formie takiego bumeranga. Posiadają także taką blendę łączącą pomiędzy dwoma stronami samochodu. Naprawdę sympatycznie to po prostu wygląda. Dosyć duży emblemat Santa Fe z takim bardzo ładnym słoneczkiem, które już jest charakterystyczne po prostu od kilku generacji. Dopisek hybrid, żeby pokazać, że jeździcie jednak samochodem hybrydowym, ale ma także ten tył pewną wadę. Pewną wadę w szczególności ze względu na kierunkowskazy, które są umiejscowione dosyć nisko. Nie wiem, dlaczego Hyundai się tego trzyma. Niestety kierunkowskazy są zamontowane tutaj, co prawda by się spokojnie zmieściły w tradycyjnej lampie, ale niestety jest to tak wykonane. Za to mały minusik, ale bardzo ładnie, stylizacyjnie całość robi robotę. Nie możemy przejść do wrażeń z jazdy, bo musimy najpierw opowiedzieć o silniku w końcu. Co znajduje się pod jeśli chodzi o silnik w naszym Hyundaiu Santa Fe? Santa Fe to jest naprawdę fajny model, w którym także widać unifikację, jeśli chodzi o samochody marki Hyundai, bo dostaniecie tutaj sprawdzone silniki, które także występują w innych modelach.
Jeśli chodzi o gamę silnikową, zacznijmy może od silnika diesla, który kiedyś był dostępny i trochę szkoda, że go dzisiaj w dzisiejszych czasach nie ma, ale niestety misie polarne postanowiły, że jednak niestety nie będzie tutaj silnika. Ale co się aktualnie znajduje? Znajduje się w tym momencie układ hybrydowy. Hybrydowy taki jak my mamy, czyli 1.6 turbo. Tak, samochód jest turbo doładowany w wersji hybrydowej, co jest dosyć nietypowe. Posiadamy moc 230 koni i okolice 290 Nm, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem i jest to ten sam silnik, co jest zastosowany w Kii Sportage, w Hyundaiu Tucsonie i praktycznie jeszcze w kilku innych modelach właśnie z tego koncernu, jeśli chodzi o Kię i Hyundai'a. Jeden z bardzo dobrych silników, nie posiadających praktycznie za dużo wad, naprawdę dobrze się sprawdzający. Połączony jest oczywiście z silnikiem elektrycznym o mocy okolicy 44 kW, który jest napędzany oczywiście przez baterię trakcyjną, która ma 1,5 kWh i jest umiejscowiona także oczywiście w podłodze tego samochodu, za co jest naprawdę dosyć dobry plus. 230 koni robi naprawdę fajne wyniki, bo okolice 8-9 nam się udało uzyskać w przyspieszeniu 0-100, co aktualnie zobaczycie. Ale nie kończymy oczywiście tylko na jednostce hybrydowej, bo mamy jeszcze jednostkę PHEV, czyli samochód doładowywany z gniazdka. Też taką występuje taka wersja, jeśli chodzi o Santa Fe. Jest to identyczny silnik, taki jak ten, czyli nadal 1.6 turbo, nadal 4 cylindry, tylko wtedy zwiększacie już moc do 265 koni, 309 Nm i wtedy macie już o wiele większą baterię, bo wtedy bateria jest w okolicach 15 kWh, co pozwoli Wam przejechać faktyczne okolice, myślę, 50 km na jednym ładowaniu. Ale szczerze powiedziawszy, najlepszym wyborem jest i z największym spokojem po prostu jest wybór jednostki hybrydowej, bo na jednym tankowaniu jesteście w stanie zrobić okolice 850-900 km, bo średnie spalanie wynosi okolice 8 litrów. Jako że mamy taki ciekawy silnik, no to trzeba nim w końcu wykorzystać go i pojeździć. Jak jeździ nowy Santa Fe? Santa Fe zmienił się, jeśli chodzi o facelifting z zewnątrz i w środku, ale nie zmienił się, jeśli chodzi mocno o wrażenia z jazdy. Nadal jest przyjemnym, komfortowym samochodem i od tego sobie właśnie zacznijmy. Jako że jest to taki lekko prezesowóz, to wymagacie od niego tego właśnie komfortu. I komfort także w nim jest. Jeśli chodzi o układ zawieszenia, naprawdę bardzo przyjemnie to działa. Jest niesamowicie miękko zestrojony, ale tak jędrnie. Na przykład Hyundai Tucson był zestrojony jędrnie, ale dosyć twardo. Ten już jest kompletnie inaczej zestrojony, macie więcej komfortu, jest bardziej miękko i w szczególności to czuć na wszelakich nierównościach. Ten samochód sobie bardzo ładnie wybiera nierówności poprzeczne, dziury, wyrwy, wszelakiego rodzaju. Po prostu ten samochód sobie przepływa przez większość nierówności. Oczywiście słyszycie delikatnie pracę zawieszenia, ale działa na tyle dobrze, że komfort pozostaje, w szczególności właśnie dla tych pasażerów także z tyłu. Bardzo mi się to podoba. Układ kierowniczy, jak to przystało na takie duże SUV-y, no jest po prostu taki mało bezpośredni. To nie jest Hyundai i30N, gdzie wymagacie precyzji prowadzenia, jeśli chodzi o układ kierowniczy. Tutaj jest po prostu tak bardziej ten układ kierowniczy rozlazły, ale nadal w miarę precyzyjny. Ma ten swój dread zone na środku, ale szczerze powiedziawszy, nadal i tak czujecie, co się dzieje pod kołami, a w szczególności także te systemy, które tutaj są zastosowane w formie na przykład tej autonomii, którą sobie bardzo chwalę w Hyundaiu. Uruchamiacie sobie tempomat, zapinacie sobie utrzymanie na pasie ruchu razem z aktywną autonomią i praktycznie możecie puścić kierownicę. Samochód bardzo dobrze wyczuwa sobie pasy i jest w stanie sobie utrzymywać tego dużego Santafa naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o takie drogi pozamiejskie oraz właśnie także drogi autostradowe, więc duży plus właśnie dla Hyundai'a także za tempomat i właśnie tą autonomię. Jeśli chodzi o silnik 1.6 turbo, miałem takie wrażenie, że może być lekko za słaby, jeśli chodzi o ten samochód, bo jednak waży tonę 850. I faktycznie 230 koni rozpędza ten samochód w okolice 8-9 do setki. Nie jest to ogromny wynik,
Nie jest to dramatyczny wynik, ale też nie jest idealny. Mogło być troszeczkę, szczerze powiedziawszy, szybciej. Samochód czuć, że jest delikatnie ciężki przy przyspieszaniu, ale ta moc 230 koni, szczerze powiedziawszy, w miarę wystarcza. Jeśli chcielibyście większą moc, no to musicie zdecydować się już niestety na plugina, ale szczerze powiedziawszy, nawet jak sobie naciśniecie po prostu pedał przyspieszenia w trybie Eco czy w trybie Smart, ten samochód dosyć żwawo przyspiesza. Przyspiesza po prostu tak, że jesteście w stanie wyprzedzić jeden czy dwa samochody i potem z powrotem wrócić do spokojnej jazdy, bo ten samochód właśnie przy tej spokojnej jeździe najlepiej właśnie się czuje. Jeśli chodzi o tę kulturę pracy tej jednostki, bardzo fajnie działa ta elektryka. Elektryka, która tu jest zrobiona w formie tej hybrydy, działa w takiej zasadzie, że tak jak teraz jadę 60 km na godzinę, jadę sobie w delikatnej miejscowości, cały czas praktycznie utrzymuję prędkość, korzystając z silnika elektrycznego i dzięki temu jesteśmy także obniżyć w stanie spalanie. Spalanie, które naprawdę dosyć dobrze jest wycyrklowane, jeśli chodzi o Santa Fe, bo 8,1 litra jesteście w stanie osiągnąć w tym samochodzie przy takiej tradycyjnej jeździe. To jest taki średni wynik, jaki właśnie nam tutaj wyskakuje na komputerze i to jest taki najbardziej prawidłowy właśnie wynik. Jeśli będziecie jeździć dosyć spokojnie, dosyć przewidywalnie, praktycznie jesteście w stanie na pojedynczych trasach zejść do okolic nawet 6,5 litra, czy nawet 7,5 litra, więc to są naprawdę bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o tak duży gabaryt samochodu, bo w końcu mamy duży samochód, a także i dosyć jednak ciężki. Czy wybrałbym plugina? Szczerze powiedziawszy raczej nie. Kierowałbym się w stronę hybrydy, no chyba że macie dużą nadprodukcję energii. Wtedy ewentualnie bym pomyślał właśnie o układzie hybrydowym, który jest identyczny, ale po prostu możecie go doładowywać z gniazdka i wtedy przejedziecie o wiele więcej na samej baterii. Szczerze powiedziawszy, tak jak teraz, 70 km na godzinę i bez problemu ten samochód się zatrzymuje praktycznie do zera. Niesamowicie są zrobione hamulce, bardzo wyczuwalnie, co w hybrydach czasem jest dosyć dużym problemem ze względu na podwójność samego pedału hamulca, ze względu na rekuperację, a potem wejście tradycyjnego układu hamulcowego. Tu jest naprawdę dobrze to zrobione i Santa Fe naprawdę potrafi się dosyć szybko zatrzymać. Wyciszenie Santa Fe jest na dosyć dobrym poziomie, 140 km na godzinę nie robi dużego problemu w tym samochodzie, choć jest jednak lekko słyszalnie. Jedziemy tak jak teraz w takich lekko warunkach deszczowych i ja niestety słyszę delikatnie wyciszenie kół, po prostu słyszę tą wodę, która o nadkola gdzieś tam uderza. Jest to lekko słyszalne, ale nadal w ciągu dnia, w ciągu słonecznego dnia jest tu praktycznie bardzo przyjemnie cicho i w większości jedziecie właśnie na tej elektryce, która właśnie też tą ciszę stwarza. Hyundai Santa Fe, naprawdę bardzo fajny, ciekawy samochód, na pewno dobry samochód do podróżowania między miastami, podróżowania takiego między krajami. Ten samochód lubi duże dystanse i na tym po prostu najlepiej właśnie wychodzi, najlepiej się czuje, bo także spalanie w trasie dzięki tej układu hybrydowemu nadal pozostaje na sensownym poziomie. No i ja teraz z poziomu prezesury trzeba w końcu Wam powiedzieć, ile to wszystko faktycznie kosztuje. Hyundai Santa Fe zaczyna się w okolicach 197 tysięcy złotych, jeśli oczywiście chodzi o podstawową wersję hybrydową w wersji Smart. Wersja Platinum, czy już naprawdę bardzo wysoko wyposażona, to jest okolice 255 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o nasz egzemplarz, jest jeszcze tutaj parę ciekawych dodatków, na przykład to okno panoramiczne, które jest piękne i pięknie doświetla, to jest okolice 5 tysięcy złotych, oraz pakiet Luxury, czyli wykonanie takie jak żeście widzieli, czyli te wszystkie piękne skóry, ta deska rozdzielcza, która jest lepiej obszyta, lepiej zrobiona, to jest dodatek 10 tysięcy złotych, ale szczerze powiedziawszy warto naprawdę dokupić ten pakiet, bo zrobi z tego samochodu naprawdę luksusową, fajną brykę. Jeśli chodzi o dopłaty, jeszcze możecie dopłacić ewentualnie 20 tysięcy złotych, jeśli chodzi o wersję plug-in, i to już robi się wtedy okolice 290 paru tysięcy złotych, jeśli chodzi właśnie o Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe, praktycznie macie już cały przekrój tego samochodu. Naprawdę bardzo dobrze skrojony samochód, dobrze, bo luksusowo skrojony. Macie bardzo dobre wykonanie, bardzo dobre wnętrze, nowoczesne multimedia, ciekawy silnik hybrydowy, który nie jest także oczywiście paliwożerny, połączenie tego z dosyć dużym gabarytem w formie naprawdę dużego SUV-a, który ma napęd na 4 i umożliwia Wam także pojeżdżenie po niepewnych terenach, a także, co najważniejsze, jest komfortowy w trasie i to jest dla niego bardzo, bardzo duży atut. Nowoczesne systemy, to wszystko jest pięknie połączone razem z ceną, która szczerze powiedziawszy za samochód takiej klasy, naprawdę już luksusowy, szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że to jest samochód aspirujący do marki premium, pozostający jednak w rozsądnej cenie, jeszcze właśnie nie w premium.
A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału o tym pięknym Santa Fe i zapraszam także Was do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom możemy się rozwijać i budować także ten piękny kanał. Dzięki Waszym subskrypcjom to jest właśnie wszystko możliwe, więc serdecznie o to dziękuję. Jeśli chodzi o inne filmy, teraz Wam się wyświetlają 2 inne filmy na naszym kanale oraz nie zapomnijcie także o naszych social mediach w formie Facebooka czy Instagrama, bo tam pojawiają się także bardzo ciekawe materiały związane właśnie z tymi samochodami. Dzięki, cześć, hej!